Hej teoretycy, witam was po raz kolejny na kanale Unbridled Buffalo. Ja jestem Karol i spróbuję wam wyjawić kilka tajemnic serii Hua Yonghua The Notes, czyli notek dołączonych do albumów Love Yourself. Oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! Zanim zacznę teoretyzować, to zapraszam was do zajrzenia do opisu tego filmiku, gdzie znajdziecie pewien link, bo w końcu zdecydowałyśmy się założyć konto w serwisie Patronite, więc zachęcamy do przejrzenia, do przeczytania, do zapoznania się z naszymi celami i dziękujemy za wszelkie wsparcie, jakie od was otrzymamy i otrzymujemy cały czas. Jak mogliście zauważyć, kolejność omawianych członków jest zależna od relacji, jakie panują między nimi. Zaczęłam od Jungkooka, z nim był połączony Yoongi, a pytanie na dziś, a w sumie to na teraz brzmi, kto jest połączony z Hyugą? Jeżeli słuchaliście uważnie, to wiecie, że w erze Wings, w teledyskach i w krótkich filmach najwięcej interakcji Yoongi miał z Jiminem, a jeżeli słuchaliście uważnie moich teorii do Highlight Reel, to już wiecie, który członek będzie omówiony jako następny, więc jeżeli wiecie i chcecie sprawdzić, czy zgadliście, to dajcie mi znać w komentarzach. W poprzednim filmie powiedziałam, że Yoongi ma najbardziej emocjonujące i dołujące notki, a jeżeli miałabym wybrać drugie miejsce w tym umownym rankingu, to postawiłabym na nim Jimina. Jimin ma w swoich notkach wiele niewiadomych, jeżeli jednak połączymy je z krótkimi filmami, z I Need You, z Run, z Highlight Reel, to powstanie nam praktycznie cała historia, ale niestety, jak zawsze, pozostaną też i jakieś pytania bez odpowiedzi. Wiemy, że Jimin był w szpitalu, ale nie wiemy z jakiego powodu, wiemy, że jest uwięziony w kłamstwie i wiemy też, że ma naprawdę sporo wspólnego z wodą, co widzieliśmy w erze Wings, bo albo jego sceny były w wannie, albo w innym zbiorniku na wodę, co było widoczne w japońskiej wersji teledysku do Run. W Highlight Reel natomiast miał sceny w deszczu, a w Fake Love zalała go fala. Powiem szczerze, że troszeczkę brakuje mi tych filmów z teoriami BTS, które opierały się tylko i wyłącznie na symbolice, bo wtedy na przykład kalie i lilie były kwiatami albo weselnymi, albo pogrzebowymi. Ogień oznaczał gwałtowność i życie, woda oznaczała oczyszczenie, nowe życie i młodość, a teraz Big Hit karmi nas tylko i wyłącznie notkami, które teoretycznie mają coś wyjaśnić, a w praktyce tylko dołują i ewentualnie potwierdzają jakieś powstałe wcześniej teorie. Ale na pewno wiecie, że cała historia jeszcze nie jest skończona, bo nawet jeśli Love Yourself było swego rodzaju trylogią, oczywiście mam tutaj na myśli albumy, bo do tego dochodzi jeszcze Euphoria, która była tematem do Love Yourself Wonder, to Big Hit nagle założyło Twittera o nazwie Smeraldo Box. No dobijcie mnie jeszcze. Przypomnę, że Smeraldo to kwiaty, które pojawiają się w historii Bangtanów i widzieliśmy je zarówno na plakatach do Love Yourself, jak i w Highlight Reel, a także w Fake Love. I jeżeli jesteście ciekawi i nie wiecie, co to tak naprawdę są te kwiaty, skąd one się wzięły i jaka jest ich historia, to też po raz kolejny zapraszam do opisu tego filmiku, gdzie znajdziecie link do innego filmu z teoriami, gdzie omówiłam właśnie całą kwestię kwiatów Smeraldo. Wracając do dziwnych pomysłów Big Hit, Twitter Smeraldo Books zaczął się od tego, że Big Hit wstawiało krótkie fragmenty notek, a do tego krótkie fragmenty filmów czy teledysków, które odpowiadały właśnie tej konkretnej notce, czyli mniej więcej to, co my tutaj robimy, tylko w bardzo skróconej wersji. Halo Big Hit, byłam pierwsza! Ale wiecie, co jest cudowne? To, że jak ja czytam te notki, to mam w głowach konkretne sceny, czy to z krótkich filmów, czy z MV, czy z Highlight Reel, a później Big Hit nagle daje mi potwierdzenie na to, że ja dobrze myślę i że to właśnie ta scena odpowiada tej notce. No przecież to jest genialne. Ale oprócz krótkich fragmentów notek, krótkich fragmentów krótkich filmów i krótkich fragmentów teledysków na Twitterze Smeraldo Books zaczęły pojawiać się rozdziały komiksu, który jest właśnie jakby takim odpowiednikiem tych notek, więc jeżeli jesteście ciekawi, co się dzieje w tym komiksie, jeżeli nie rozumiecie, dlaczego tam ktoś żyje, a ktoś nie żyje, to też dajcie mi znać w komentarzach, a może film na temat tego komiksu też się pojawi. Ale to nie jest film o Smeraldo Books, tylko o Jiminie, jak widać. Więc zaczynamy! W końcu. Pierwsza notka Jimina pochodzi z albumu Love Yourself Tears. Została napisana 6 kwietnia roku 11, a więc kiedy Jimin był mały. I tutaj po raz kolejny dostajemy dawkę informacji z przeszłości, które mają być dopełnieniem tego, co czytamy w notkach z roku 22, a więc tego, w którym dzieje się najwięcej. Z poprzedniego filmu pamiętacie, że w notce Hyugi pojawił się Jimin, który z lękiem patrzył na znak 2,2 km do Arboretum. I po raz kolejny przypomnę, że Arboretum jest swego rodzaju ogrodem botanicznym z rzadkimi gatunkami drzew, krzewów i kwiatów utrzymywanych w celach hodowlanych lub naukowych. W nocce z 6 kwietnia Jimin znajduje się w Arboretum z wycieczką szkolną. Był to dzień pikniku, jednak rodzice Jimina byli zbyt zajęci, żeby się pojawić, co początkowo sprawiało mu smutek, ale następnie dostał masę komplementów podczas konkursu na najładniej narysowany kwiat oraz mama jego kolegi powiedziała mu, że jest bardzo miły. Więc Jimin, słysząc to wszystko, poczuł się fajny. Nauczyciel kazał Jiminowi poczekać z opuszczeniem Arboretum do czasu, aż piknik się skończy, jednak
Jimin nie chciał czekać, był przekonany, że może wrócić sam, bez rodziców i bez nauczyciela. Chodził z rękami założonymi za plecami, a gdy zwrócił na siebie uwagę innych, to jedynie dumnie podniósł głowę i opuścił arboretum. Minęło sporo czasu, zaczął padać silny deszcz i tutaj mamy już pierwsze nawiązanie do deszczu, a także do samej wody, ale zobaczmy, co będzie dalej. Przyjaciele Jimina wraz z rodzicami już poszli, jego za to bolały nóżki od chodzenia, więc postanowił usiąść pod drzewem, a głowę przed deszczem skrył pod plecakiem. Deszcz był coraz silniejszy, jednak Jimin nie widział ani jednej osoby w pobliżu. Zaczął biec w deszczu, nie widział jednak wtedy żadnych budynków, ani domów, ani sklepów. Udało mu się dobiec do tylnego wejścia do arboretum, które było otwarte, a w środku znajdował się magazyn. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tę notkę. Wiem, że nie wyjawia ona zbyt wiele, ale dzięki niej wiemy, że wszystko tak naprawdę zaczęło się w arboretum i to przez to, co się tam stało, Jimin ma traumę na całe życie, a następnie choruje. Tylko pytanie brzmi, czy jest to choroba fizyczna, czy psychiczna i co Jimin zobaczył w tym magazynie. Kolejna notka pochodzi z albumu Love Yourself Harry, została napisana 30 sierpnia roku 19 i podobnie jak cała reszta notek z tego albumu została już przeze mnie omówiona. W tej notce możemy wyczytać, jak Hosok rozmawia przez telefon, a Jimin próbuje się bawić z jego cieniem. Jaeho patrzy rozbawiony na Jimina i ironicznie rzuca, że ten naprawdę dorósł. Dotarcie ze szkoły do domu Jimina zajmuje 2 godziny, a Hosok zawsze mu towarzyszy. Codziennie pokonują razem tę samą drogę, jednak jakiś czas temu Jimin zauważył, że dom Hobiego jest w zupełnie innym kierunku. Nie potrafi zrozumieć, dlaczego jego Hyung to dla niego robi, nie chce też pytać, ale ma nadzieję, że patrzenie na ich cienie przesuwające się razem w słońcu przez 2 godziny mogłoby trwać o dzień dłużej. Jimin pisze, że przeniósł się do tej szkoły w zeszłym roku, jak został wypisany ze szpitala. Nikt w szkole nie wiedział, że znajduje się ona tak daleko od jego domu, jednak on dodaje, że dość często zmienia szkoły i nie wie, kiedy po raz kolejny będzie hospitalizowany, więc jemu nie sprawiało to żadnej różnicy. Jimin odskoczył od cienia Hosoka, a ten zaczął go gonić, gdy tylko przestał rozmawiać przez telefon. Lody, które jedli, roztopiły się w promieniach słońca, a uszu Jimina dobiegł dźwięk cykat. Nagle jednak on poczuł przerażenie i zaczął się zastanawiać, ile jeszcze dni takie jak ten będą trwać. Już w tej notce dowiadujemy się, że Jimin jest chory, jest często hospitalizowany, co w efekcie doprowadza do tego, że często musi też zmieniać szkołę, a Jimina widzieliśmy już wiele razy w szpitalu, zarówno w Run, jak i na przykład w jego krótkim filmie Live. Trzecia notka także pochodzi z albumu Love Yourself Her, została napisana 28 września roku 20, a więc rok i miesiąc później. Jimin pisze, że przestał liczyć, ile dni minęło, odkąd znów trafił do szpitala. Liczenie dni było czymś, co robił, gdy jeszcze miał nadzieję i chciał opuścić szpital. Przez okno szpitala widzi drzewa, trawę i ludzi, potrafi stwierdzić, że nie minęło zbyt wiele czasu, odkąd się im przygląda. Minął co najwyżej miesiąc. Czasem widzi też uczniów w mundurkach, jednak nawet ten widok nie wywołuje w nim żadnych emocji. Zastanawia się, czy to wszystko przez to, że medycyna sprawia, że wszystko wydaje się rozmyte. Jednak ten dzień, 28 września, był dniem wyjątkowym. Jeżeli Jimin prowadziłby pamiętnik, to ten dzień musiałby zostać zanotowany, ale on już tego nie robi, ponieważ nie chce sprawiać problemów. 28 września był dniem, gdy Jimin po raz pierwszy skłamał. Spojrzał z bólem w oczy lekarza i powiedział, że niczego nie pamięta. Pamiętam, że gdy po raz pierwszy czytałam tę notkę, to strasznie mną wstrząsnęła i to był moment, kiedy mieliśmy tylko notki z Love Yourself Her i jedyne co było wiadome to, że Jimin jest w szpitalu, a nie wiadomo dlaczego i co mu tak naprawdę dolega, ale ta notka i inne notki z Love Yourself Her były potwierdzeniem na słowa piosenki Lie oraz na to, co widzieliśmy w krótkim filmie Jimina. Słowa z Lie potwierdzają to, że Jimin jest uwięziony w kłamstwie i to przez to, co powiedział lekarzowi. Nie ma już odwrotu, nie można tego cofnąć, a każde kłamstwo ciągnie za sobą kolejne. Kłamstwo za to jest grzechem, symbolem grzechu jest jabłko i to właśnie dlatego Jimin gryzie je w krótkim filmie. Kolejna notka jest już z albumu Love Yourself Answer, została napisana 15 maja roku 22, a więc zaczynają się tutaj te notki najważniejsze w życiu Bangtanów, a ta konkretna notka wydaje się ważna w życiu i historii Jimina. Z całego opisu notki dowiadujemy się, że Jimin jest w szpitalu, panuje noc i wszyscy śpią, jednak on nie jest sam. Obudził go Hosok, który stoi nad nim w znajomej ciemności pod zbyt znajomym sufitem. Jimin się zdziwił, a Hosok położył na ustach palec wskazujący, próbując go uciszyć, podał mu t-shirt i gestem wskazał drzwi. Wszyscy tam byli. Namjoon stał na czatach, Yoongi grał na czas, odwracając uwagę pielęgniarek. Jungkook i Taehyung powiedzieli, że dołączą do nich w windzie. Jimin na początku nie rozumiał w ogóle, co się dzieje, był zbyt oniemiały tą sytuacją, ale Hosok wyciągnął
wyciągnął do niego rękę. Jimin pisze, że były momenty, gdy marzył o tym dniu. Chciał się wydostać ze szpitala i spotkać swoich przyjaciół, spędzać z nimi czas tak jak wcześniej, rozmawiając i śmiejąc się. Jednak teraz nie do końca jest pewien, ale być może dobrze jest stąd uciec. Jimin pisze, że rodzice ukryli go w szpitalu, udając, że nie istnieje. Ludzie mówili, że cierpi na jakąś chorobę psychiczną. Być może Hosok też tak myślał. Gdzieś z tyłu głowy Jimina rodziła się myśl, że jest naprawdę dziwny, a zadawanie się z nim musi być bardzo kłopotliwe. Nie było czasu, Hosok poganiał Jimina, a ten uznał, że to prawdopodobnie przez dziwny dźwięk zegara, który wydawał się tykać coraz szybciej, odgłos czyichś kroków, który w mniemaniu Jimina był jedynie omamem słuchowym, stawał się coraz głośniejszy i zbliżał do sali szpitalnej. Jimin i Hosok spojrzeli na drzwi wychodzące na miasto, a następnie na siebie nawzajem. Dłonie Hyunga wciąż były wyciągnięte, gotowe, by złapać Jimina. Fakt, że Euphoria pokazuje scenę ucieczki ze szpitala, sprawia, że przechodzą je po raz kolejny ciarki, a potwierdzenie na to, że Jiminowi udało się jednak uciec ze szpitala, mamy w kolejnej notce z tego samego albumu, napisanej dzień później, czyli 16 maja roku 22. Jimin trafił do domu Hosoka, znajdującego się w wysokim obszarze miasta. Idąc dość długo w górę, wzdłuż głównej ulicy można było zobaczyć niewielki domek na dachu, czyli taki typowy dla koreańskiej architektury. Hosok twierdził, że był to najwyższy punkt miasta i że wszystkie miejsca, w których wspólnie dorastali, leżą u ich stóp. Jimin zauważył, że widać stąd naprawdę sporo. Zauważył stację kolejową oraz rząd kontenerów, a w jednym z nich mieszkał Namjoon i przesuwając dalej wzrokiem po okolicy zauważył też ich szkołę. Po drugiej stronie natomiast zauważył rząd apartamentowców położonych blisko gór i to tam znajdował się dom rodziców Jimina. Pisze on też, że uciekł bez słowa ze szpitala i na pewno już skontaktowano się z jego rodzicami i być może go szukają. Jednak Jimin nie jest gotowy na rozmowę. Uciekł ze szpitala, ale nie mógł wrócić do domu. Nie chce też nigdy więcej wracać do szpitala, ale nie ma gdzie się podziać i nie ma pieniędzy. Wie, że kiedyś będzie musiał porozmawiać z rodzicami i powiedzieć im, że nigdy więcej nie wróci do szpitala. Sama myśl o tym sprawiała, że czuł się, jakby lada moment miał dostać ataku. Tak naprawdę wiedział, że nie jest w stanie przeżyć zbyt długo poza szpitalem i być może będzie musiał tam wrócić, jednak sama myśl o tym napawała go lękiem. Łatwo zauważyć, że bardzo dużo dzieje się w życiu Jimina w maju roku 22, dlatego kolejna notka została napisana 3 dni później, czyli 19 maja i pochodzi z albumu Love Yourself Tear. Z notek Hyugi powinniście pamiętać moment, kiedy Namjoon zaproponował, żeby wszyscy udali się nad morze i znaczna część tamtej notki to opis sytuacji zaistniałej po zobaczeniu znaku Arboretum, a Hyuga jako jedyny zauważył, że Jimin był przerażony. W notce Jimina mamy podobną sytuację, wszyscy w końcu się zdecydowali jechać do Arboretum. Jimin natomiast pisze, że musi w końcu przestać kłamać, że nie pamięta, co się wydarzyło w przeszłości, musi przestać ukrywać się w szpitalach i mieć ataki i z takim podejściem wszystko ustało na kilka dni, jednak Jimin wciąż nie może się zmusić do tego, żeby wsiąść do autobusu jadącego do Arboretum. Yoongi usiadł koło Jimina na przystanku, gdy ten spytał, co się stało, Hyuga odpowiedział, że mu się nudzi, ale też spytał Jimina, czemu tak siedzi. A Jimin się zastanowił, brakowało mu odwagi. Udawał, że coś wie, że może przekroczyć te granice, jednak nie był pewien, jak to zniesie, czy w ogóle to zniesie, czy nie dostanie kolejnego ataku. Był po prostu przerażony. Yoongi wyglądał na spokojnego, czyli jak zawsze. Powiedział, że jest piękna pogoda i nie ma co się spieszyć i dopiero w momencie, kiedy Hyuga to powiedział, to Jimin zauważył, że faktycznie tak było. Niebo było błękitne i wiał lekki, ciepły wiatr. Kolejny autobus jadący do Arboretum zatrzymał się na przystanku, a kierowca na nich spojrzał i Jimin pod wpływem impulsu spytał Yoongiego, czy pojedzie z nim do Arboretum. Jak widać, Jimin w końcu odważył się stanąć twarzą w twarz ze swoimi lękami, a osobą, która mu przy tym towarzyszy, jest Yoongi. Wspominałam już, że najwięcej połączeń między Yoongim a Jiminem widzieliśmy w erze Wings, na przykład w Blood, Sweat and Tears, w obu wersjach. Yoongi zawiązuje lub zasłania Jiminowi oczy. Jest to gest świadczący o tym, że to on go chroni przed tym, czego lęka się Jimin. Zasłania mu oczy, żeby on nie musiał patrzeć na to, czego się boi. Kolejna notka ma już zupełnie inny charakter, pochodzi z albumu Love Yourself Her, została napisana 3 lipca roku 22. Z Highlight Reel pamiętamy, jak często Jimin obserwował Hosoka, który tańczy. W Euphorii tańczyli razem, a w tej nocce natomiast Jimin od kilku dni ćwiczy choreografię, oglądając wideo, na którym tańczy J-Hope. Jimin pisze, że ruchy Hosoka są płynne i dokładne. Jest to efekt wielu godzin spędzonych na ćwiczeniach i Jimin pisze także, że nie minęło zbyt wiele czasu, odkąd odnalazł sobie chciwość, by być taki sam, a rozumienie i chcenie czegoś to dwie różne rzeczy. Jimin podniósł się, włączył ponownie wideo i zaczął tańczyć. Po raz kolejny popełnił te same błędy. Wie, że jutro już będzie miał opanowane te ruchy, jednak chce, żeby udało mu się to jeszcze dziś. Ma dość tych żartobliwych komplementów, chce być dobrym partnerem w tańcu i chce, żeby ruchy ze sobą harmonizowały tak samo jak oddech harmonizuje z człowiekiem. Nadal nie wiemy, co się stało wtedy w Arboretum i czy udał się do niego z Yoongim. Wiemy za to, że w Jiminie zaszła pewna zmiana. Spędza coraz więcej czasu z Hosokiem, obserwuje go, jak tańczy i wzoruje się na nim. Chce być taki sam. Następna notka została napisana dzień
dzień później, czyli 4 lipca roku 22 i pochodzi z albumu Love Yourself Tear, a to co jest w niej opisane widzieliśmy bardzo dokładnie w highlight reel. Kiedy Jimin oprzytomniał, zauważył, że próbuje umyć swoje ręce z taką siłą, że zaczyna zdzierać z nich skórę. Jego dłonie drżały, a oddech wciąż był przyspieszony. Spojrzał na swoje odbicie w lustrze i zauważył, że jego oczy są przekrwione i dopiero wtedy do niego dotarło to, co stało się chwilę wcześniej. Jimin ćwiczył choreografię z Nuną z klubu tańca, jednak ich pozycje się skrzyżowały. Jimin upadł na ziemię, uderzył się, a krew zaczęła obficie ściekać z jego ramienia i wtedy też przypomniały mu się wydarzenia z Arboretum. Myślał, że już zdążył się z tym wszystkim uporać, ale wspomnienia nagle wróciły. Znów widział, jak mając 8 lat biegnie w deszczu. Głos uwiązł mu w gardle i zastanowił się, czy Nuna przypadkiem nie upadła razem z nim. Wrócił do sali prób, ale była ona pusta. Zauważył przez lekko uchylone drzwi, że pada i zauważył też Hosoka, który biegnie w deszczu, więc wziął parasolkę i zanim wybiegł, jednak od razu się zatrzymał. Jimin nie mógł nic zrobić. Przewrócił się, zranił ją, raniąc przy tym też siebie. Było za późno. Z każdym kolejnym krokiem buty Jimina rozklapywały wokół ciebie coraz więcej wody. Światła reflektorów samochodowych wydawały się wirować wokół niego. Nie było w porządku. Nie, było w porządku. Przecież nikt nie był ranny. Wszystko było ok. Tak jak już wspominałam, te sceny widzieliśmy bardzo dokładnie w highlight reel i wtedy też bardzo znaczna część osób uważała, że Jimin specjalnie uderzył tę dziewczynę, co jest nieprawdą, bo oni na siebie wpadli przypadkiem w tańcu i zranili się nawzajem. W notce nie jest to bezpośrednio powiedziane, ale z highlight reel pamiętamy, że Hosok niósł tę dziewczynę w deszczu. Jimin pisze, że nie pamięta, czy Nuna upadła razem z nim. Był zbyt przejęty nagłymi wspomnieniami z Arboretum, ale możemy wywnioskować, że Hosok znalazł tę dziewczynę nieprzytomną, leżącą na podłodze, podniósł ją i pobiegł do szpitala. Jimin chciał pobiec za nim, jednak samo bieganie w deszczu przywoływało zbyt wiele bolesnych wspomnień, z którymi nie potrafił sobie poradzić. Ostatnia notka Jimina pochodzi z 28 lipca roku 22 z albumu Love Yourself Answer. Jimin tym razem jest na sali prób sam. Jest po północy, autobus już odjechał, ale Jimin na to czekał, ponieważ chciał ćwiczyć sam, bo gdy ćwiczył z innymi, to widział tylko i wyłącznie swoje błędy, był przerażony i zdenerwowany. Jimin pisze, że z każdym dniem pozbywał się lęku, a taniec sprawiał mu radość. Kiedyś wierzył, że ta mała, słaba i lękliwa osoba to było jego prawdziwe ja, jednak teraz, kiedy tańczył, mógł skupić się na ciężarze swojego ciała, na długości swoich ramion, czy na energii, jaką był w stanie z siebie wydobyć. Kiedy tańczył, nie był ani mały, ani słaby. Wie, że jego umiejętności poprawiały się, gdy ćwiczył. Ruchy, które na początku do siebie nie pasowały, z upływem czasu zaczynały ze sobą współgrać, a Jimin rósł w siłę. Pisze, że wie, że zmiany, które zaszły w jego życiu, są póki co wielkości paznokcia, ale nadal coś się zmienia, a Jimin odkrył także, że jest całkiem gadatliwą osobą. Jimin, kiedy tańczył, czuł się, jakby wyrzucał z siebie część historii, której nigdy wcześniej nikomu nie opowiedział, i gdy tańczył, w końcu polubił samego siebie. To była już ostatnia notka Jimina i podobnie jak u Yoongiego, brzmi to, jakby Jimin w końcu odnalazł swoje szczęśliwe zakończenie i u obu mamy ten sam wniosek. W końcu nauczyli się kochać siebie. Stopniowo, powoli, ale zaczęło im się to udawać. I to jest coś, co próbuje nam BTS przekazać w tych albumach, bo nie bez powodu noszą tytuł Love Yourself, czyli kochaj siebie. To by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapek w górę, napisać swoich własnych teorii w komentarzach i dajcie znać, czyja historia przemawia do Was najbardziej. A jeżeli zgubiliście się w teoriach na YouTubie, jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji kanału, a na pewno już niedługo odkryjecie więcej prawd o teledyskach BTS, a także więcej filmów związanych z Koreą i z K-popem, więc zachęcam jak najbardziej i do zobaczenia w następnym filmiku.